Zanim zaczniemy zwiedzanie, warto spojrzeć na budynek dworca kolejowego, który został odrestaurowany i z zewnątrz prezentuje się tak, jak za czasów Jana Henryka X, księcia pszczyńskiego z rodu Hochbergów, za którego sprawą została uruchomiona w 1852 roku pierwsza linia kolei żelaznej dla przewozów towarowych. Początkowo wybudowano tylko południową część obecnego budynku. Zaplanowano w nim halę z kasami biletowymi dla każdej klasy podróżnych osobno, pomieszczenie restauracyjne, ogrody i pasy zieleni oraz dom mieszkalny dla 6 rodzin urzędników kolejowych. Prócz zwykłych podróżnych z dworca korzystała rodzina księcia, marszałek Józef Piłsudski oraz cesarz Wilhelm i jego sztab. A teraz przed nami budynek wybudowany niedawno. Jest to budynek powiatowego centrum przesiadkowego. Teraz po lewej stronie ulicy widzimy piękną willę Scheffera, która znajduje się na rogu ulic Tadeusza Kościuszki i Sokoła. Jest to jedna z najbardziej okazałych kamienic w Pszczynie. Wybudowana z piaskowca i czerwonej cegły, w 1897 roku zbudował ją dworcowy restaurator Paul Scheffer. Zmierzamy teraz w kierunku Placu Zwycięstwa i Wolności, który został zbudowany w roku 1895. Ten plac w różnych okresach nosił różne nazwy. Był to Wilhelmplatz, był to Plac Książęcy, Plac Karola Miarki, a po II wojnie światowej i do dziś nazywany jest Placem Zwycięstwa i Wolności.
Najbardziej ulubionym, popularnym miejscem na rynku pszczyńskim jest ta ławeczka. Ta ławeczka to ławeczka księżnej Daisy. Kim była ta najbardziej znana mieszkanka Pszczyny? Daisy, popularnie zwana Stokrotką, naprawdę nazywała się Maria Teresa Cornwallis West i była żoną księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga von Pless. Pless to po niemiecku pszczyna. Piękna Daisy poznała księcia pszczyńskiego na balu w Londynie. Wówczas książę pracował w ambasadzie niemieckiej. Daisy pochodziła ze znakomitego rodu arystokratycznego angielskiego. Była spokrewniona z najwybitniejszymi i najbardziej znanymi rodzinami brytyjskimi. Jej brat był ojczymem Winstona Churchilla. Jak wyglądało życie księżnej Daisy? Wyszła za mąż za księcia pszczyńskiego w 1891 roku. Do małżeństwa doprowadziła jej matka, której ambicją było bogate wydanie córek za mąż. A książę Pszczyński był wtedy jednym z najbogatszych ludzi w Europie. Przed I wojną światową prowadziła życie typowe dla ówczesnej arystokracji. Wiele podróżowała, była w Paryżu, Wiedniu, grała w kasynach Monte Carlo, pojechała do Afryki, prowadziła działalność charytatywną, organizowała bale. Niestety w małżeństwie nie była szczęśliwa. Jak napisała w swoich pamiętnikach, miłość nigdy nie nadeszła. Daisy, która jest ikoną Pszczyny i osobą podziwianą przez wielu, nigdy nie lubiła tego miejsca, nigdy nie lubiła tych okolic, ani życia na tym zamku, dlatego że panowała tu sztywna etykieta pruska i wojskowy dryl. Idziemy teraz do Zamku Książąt Pszczyńskich. Podchodzimy do najstarszej budowli w Pszczynie, czyli do Bramy Wybrańców. Pierwotnie była to siedziba Straży Zamkowej. Skąd ta nazwa Brama Wybrańców? Otóż wybrańcami nazywano strażników, bo musieli wykazać się specjalnymi kompetencjami, a poza tym musiały być to osoby zaufane, które pilnowały wejścia do zamku. Historia Zamku Pszczyńskiego sięga pierwszej połowy XV wieku. Początkowo była to budowla obronna, ufortyfikowana, która w 1433 roku zatrzymała najazd husytów. Później zamek przechodził z rąk do rąk. Najpierw byli to książęta cieszyńscy, a potem na przełomie wieku XVI i XVII panował tu ród Promniców. Jest to najbardziej znaczący okres w dziejach zamku. Wówczas budowla ufortyfikowana została przekształcona w renesansowy zamek. Kolejni właściciele, książęta Anhalt-Köthen-Pless, przekształcali park i stawiali nowe budowle. Po wygaśnięciu linii książąt Alchan dobra przejął Hans Heinrich X, hrabia von Hochberg z Książa na Dolnym Śląsku. W następnych latach dobra były przekazywane najstarszemu synowi z tej linii. Najdłużej panował na zamku książę Hans Heinrich XI i z nim wiąże się obecny kształt zamku oraz park krajobrazowy.
Oto pierwsze wrażenia księżnej Daisy zapisane w pamiętniku o przyjeździe do Pszczyny. Znajdowały się tu hektary tarasów i ogrodów oraz wiele obojętnych rzeźb. Wspaniały porządek reprezentacyjnych przestrzeni z ciężkim bogactwem luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet bez osobistej łazienki. W latach 1914-1917 Zamek Pszczyński stał się cesarską główną kwaterą i siedzibą sztabu wojsk niemieckich. To właśnie w Pszczynie cesarz i jego sztab podejmowali najważniejsze decyzje wpływające na toczącą się w Europie Wielką Wojnę. Po plebiscycie w roku 1922 Pszczynę włączono do odrodzonego państwa polskiego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 roku w zamku umieszczono szpital. Jednak sam zamek i jego wyposażenie, w tym olbrzymie kryształowe lustra, szczęśliwie ocalały. 9 maja 1946 roku Zamek Pszczyński został otwarty dla publiczności. W muzeum zachowało się około 80% oryginalnego wyposażenia wnętrz z przełomu wieków XIX i XX. Prace konserwatorskie były przeprowadzone w oparciu o zachowaną ikonografię i archiwalne spisy inwentarzowe. Dzięki temu przywrócono dawne aranżacje wnętrz. Zamek w Pszczynie należy do tych nielicznych muzeów w naszej części Europy, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie. W uznaniu za całokształt prac historyczno-konserwatorskich muzeum zostało nagrodzone w konkursie przez organizację Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zajmującą się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.